i 3 miesiące. Wydaje się, że to w sumie kawał czasu. Zapewne tak jest, ale nie czuję, żeby ten pozorny przedział odwrócił mnie od emocji, wspomnień, tego, jak to jest stać na scenie, jak to jest ogólnie być zawodnikiem, jak to jest prezentować swoją osobowość poprzez to, co naprawdę mnie wyraża. Nie czuję tej przerwy, bo pomimo tego, że fizycznie nie startowałam, moją sceną i kolejnym testem mojej siły stały się inne sfery mojego życia. Wybory, współpracę, kluczowe decyzje dotyczące mojej przyszłości, ale także podróże, nauka i przede wszystkim doświadczenie. Powiem Wam teraz nieco o mojej motywacji. Ewoluowała. Tak samo jak cała ja, uważam. I wszyscy mamy jakieś punkty odniesienia, powody, dla których coś robimy. To jest jakby naszym motorem napędowym. Może być to czysta pasja, ambicja, chęć udowodnienia czegoś innym, chęć udowodnienia swojej wartości lub po prostu chęć bycia najlepszym w jakiejś dziedzinie. Jednak zastanawiałeś się, jakie są powody tych powodów? Dlaczego masz akurat właśnie takie, a nie inne? No zapewne nie. Ja też nie, bo pozwalało mi to pozornie czuć ogromną moc do tego, co chciałam osiągnąć. Moja motywacja najczęściej pochodziła z poziomu złości. Złości do wydarzeń życiowych, na które nie miałam wpływu. Musiałam tą energię gdzieś ulokować w jakiejś płaszczyźnie, w jakiejś sferze swojego życia. Tym miejscem stały się dla mnie drążki, stała się dla mnie sala treningowa, ogólnie stał się dla mnie trening. Mój cały świat. W pewnym momencie czułam, że nie robię już tego dla siebie, z poziomu inspiracji. W pewnym momencie wydawało mi się, że idę korytarzem, który cały czas się zwęża i daje mi mniejsze poczucie jakby sprawczości i czucia w tym wszystkim tak naprawdę siebie jako osoby. W tym całym procesie rozwoju, startów i ciągłego jakby przekraczania swoich możliwości. Nie dawało mi to poczucie takiej wolności jak na samym początku, jak to było dla mnie tym jakby punktem właśnie odniesienia, tym punktem startowym, ta wolność. Pozornie trwający sukces i ciągły rozwój, myślę, że można to nazwać, że stał się w pewnym momencie takim moim trochę demonem. Teraz natomiast mogę szczerze powiedzieć, że mój poziom energii, z którego czerpię inspirację do jakiegokolwiek działania, jest diametralnie inny. Teraz nie chcę i nie muszę udowadniać niczego, ani że jestem najlepsza, że za każdym razem mi wychodzi, że jestem silna i nic mnie nie rusza, że muszę coś pokazać, za każdym razem coś nowego, że jak nie pokażę tego nowego czegoś, to rozczaruję tym wszystkim innych. Jakby właśnie w pewnym momencie nie czułam się już Natalią, jakby jako osobą, tylko jakby takim trochę jakby robotem, który po prostu trenuje i ma dobre umiejętności i jest takim troszeczkę właśnie wyjątkiem w Polsce i też na świecie, bo nie ukrywajmy, że kobiet jednak trenujących freestyle jest bardzo mało do tej pory. Moim punktem zahaczenia jest inspiracja, czyli to, co powinno być, co było od samego początku, czyli radość tworzenia i wpływania na życie innych, tym co robię, tym co tworzę, tym co sobą pokazuję. To jest właśnie podstawa mojej energii i ta właśnie podstawa z tego poziomu jest moim takim motorem napędowym do podjęcia decyzji do startu na Mistrzostwach Polski w tym roku. Zaraz po podjęciu decyzji o starcie przytrafił mi się incydent. Wpadłam niefortunnie z rozbiegu w szybę drzwi wejściowych do apartamentu. I można powiedzieć niefortunne i głupie zdarzenie, bo nawet nie ma co o nim opowiadać więcej. Jednak jak widzicie, czasem trzeba bardzo mało, żeby coś sobie zrobić. I to wydarzenie niestety skończyło się szyciem, więc rana była na tyle głęboka, że musiałam udać się do szpitala. Nie jest na tyle poważna, że coś uszkodziła, ale nawet sam fakt tego, że tak jak mówię, niewiele trzeba do tego, żeby coś nagle odwróciło się. W jednym momencie jesteśmy zdrowi, w drugim momencie wpadasz na szybę i możesz uszkodzić sobie ścięgno. I to wydarzenie oczywiście ma konsekwencje w tym, że ogranicza to moje przygotowania do Mistrzostw Polski. I byłam zła, oczywiście, że byłam zła. Jakby to jest pierwsza naturalna reakcja człowieka, jak coś chce go ograniczyć od pewnych celów, wydarzenia, które sobie założył w głowie. To nie jest moment na przeżywanie. Decyzja została podjęta. To jest moment na podjęcie działania takiego, które jest możliwe w tym czasie, w tym przypadku. Rana nie jest na tyle głęboka, ale po prawie 11 dniach nie jest jeszcze zabliźniona, więc dalej mnie mocno ogranicza. Nie mogę przesadzać z ruchami przedramienia, czy to do rotacji, czy do takiego rozciągnięcia.
bo to zwyczajnie będzie ją drażniło i dalej nie będzie powodowało jej prawidłowego gojenia. Nie mogę zatem przećwiczyć tego, co mam w głowie, tego, co chcę pokazać, co chcę uzewnętrznić w swojej rundzie. Czy to powód, by leżeć i przeżywać? No, każdy, kto mnie zna, teraz się uśmiechnie, bo wie, że to byłoby nierealne w moim przypadku. Wyzwanie. Myślę, że tak to postrzegam. Moja głowa już wie, jak wygląda plan na występ. Podtrzymuję formę, wykonując ćwiczenia, na które jestem w stanie sobie pozwolić, które właśnie nie drażnią tego przedramienia. Myślę o tym cały czas. Co chcę zrobić, jak się chcę czuć, każdy element po kolei. To był zawsze mój sposób na to, żeby poczuć się na scenie tak, jak ja to programowałam. I dalej właśnie to chcę tak zaprogramować. Dokładnie krok po kroku, co będę na tej scenie robić i co będę czuć. Ja już to wiem. Wy zobaczycie to 10 września. Ale wiem, że chcę zrobić wszystko, żeby pokazać Wam po tych 3 latach i 3 miesiącach na scenie, na zawodach, mój styl ruchu. Nawet jeśli mocno odbiegałoby to od mojego idealnego występu, mojego idealnego wyobrażenia, to jest sprawa odczuwania. Then I will break you. Chcę zobaczyć, jak to jest po tych miesiącach odczuwać to bycie na scenie, ale już z zupełnie innego poziomu motywacji i z tego czystego poziomu inspirowania. Szczerze, no nie mogę się doczekać, nie mam żadnych oczekiwań. Nie jest to początek moich startów, nie jest to film z powrotu do formy, z wielkiego powrotu na scenę, nie. Jest to po prostu chęć doświadczenia czegoś po takim czasie w inny sposób i też chęć dania Wam inspiracji, bo wiem, że bardzo chcieliście mnie zobaczyć, więc jednocześnie robię to i dla Was, dla moich obserwatorów, wiernych, którzy są ze mną od wielu, wielu lat nawet, ale też przede wszystkim właśnie dla siebie, dla takiego testu. I fajnie, po prostu, kurczę, no idę na trening. Zawodniczka w tej kategorii, a będzie nią Natalia Modzelewska. Wielkie brawa dla Natalii, wielkie brawa. Natalia pochodzi z Krakowa, ma 22 lata, trenuje aż od 8 lat. Dąży do tego, żeby mieć ciągły fan, satysfakcję z tego, co robi i doświadczać przez to różnych możliwości i aktywności. Ulubione elementy właśnie Natalia Modzelewska. Wielkie brawa, wielkie brawa. Zaczynamy. Lecisz, Natalia. Wyruszyła. Trzymaj. Brawo, drodzy Państwo. I piękne zejście. Trzymaj, Natalia. Lecimy dalej. I zaczynamy. Trzymaj. Tak jest. Dopiero pół minuty. Lecisz, Natalia. Minuta. Cała twoja.
wystartował. Brawo, drodzy Państwo! Leci! Kolejny piotr. I znowu łapie, brawo! Dawaj Natalia, jeszcze 30 ponad sekund przed tobą. Pięknie! Jeszcze 25 sekund. 20. Trzymaj, trzymaj, trzymaj. Ostatnie 15. I odliczamy. 10, 9, 8, 7. Dziękujemy, to była Natalia Modzelecka. Wielkie brawa, wielkie brawa. I powiedzmy, przedstawię tylko kolejność, która już w finale nie będzie miała znaczenia. Tam będzie naprawdę zacięta walka. Drugie miejsce zajmuje Lidia Kalisz. Wielkie brawa. Brawo Lidia. Tak jest, zakrzyżone. No i pierwsze miejsce Monika Karola, czyli Natalia Modzelecka. Wielkie brawa. Pierwsze miejsce, pierwsze miejsce. No i czas na ostatnią zawodniczkę zamykającą całe kategorie freestyle. Natalia Modzelecka. Wielkie brawa. Startujemy. Natalia Modzelecka. Brawo, brawo, brawo. I zaczęła, tak jest. Mocny easy. Lecimy dalej. Mamy ręce. Kopeczkę, spokojnie. Spokojnie, dobrze, brawo. Łana, lewo, brawo Natalia. Jedziesz dalej. Tak jest, trzymaj, mamy press. Trzymaj, trzymaj. Dopiero 35 sekund za tobą. Minuta. I lecimy. Jakie brawa. 40 sekund do końca. Jedziesz Natalia, jedziesz. Pięknie, 2 minuty do końca. Lecimy dalej. Brawo, brawo, brawo. Ostatnie 15 sekund. I uwaga, odliczamy wszyscy razem. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Brawo, wielkie brawa. Natalia Modzelecka. No i proszę, poświęć. Niesamowite poświęcenie, walka. Brawo Lidia, brawo Natalia. Okazałyście dużo siły. Brawo. Proszę, Zuzia. Miejsce trzecie w kategorii kobiet zajmuje Zuzanna Kot. Wielkie brawa. Wielkie brawa. Trzecie miejsce na naszych zawodach kategoria kobiet. Ale muszę podać zwyciężczynię. Tytuł mistrzyni kategorii freestyle na zawodach Tigers World Championships 2022 otrzymuje